Także czas opuszczać tutaj Kambodżę. Jesteśmy na nowym lotnisku. Musimy ogarnąć co, jak, gdzie i kiedy. Mamy trochę czasu, więc może jeszcze coś zjemy, zobaczymy. No i później szukamy bramek. Tutaj mamy jakieś nadawanie rzeczy. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Tutaj gdzieś lecą na religijną wycieczkę. Zobaczcie, mnichowie i ksiądz. A tutaj jakiego mamy złotego Buddy. I ten sufit. Podobno to lotnisko zostało zbudowane przez tą samą firmę, co projekt CPK robiło. Puste to lotnisko na razie. Tutaj jakiś samolot z Kataru. No tak to tu wygląda. My lecimy takim małym samolotem, który poleci godzinę, także na luzie. Polecimy sobie takim małym samolocikiem. Pogoda też nie za kolorowa. Taki mini autobus. I'm with it like a flying flag. Waves up in this bright white sand. Fish up in this local cash. Dolecieliśmy. Taka kolejeczka. Ogólnie to jesteśmy w Ho Chi Minh. Kiedyś to się nazywało Saigon. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Polsce za młodego mówiło się ale Saigon. Więc zobaczymy, co tu jest za Saigon. Ogarnęliśmy sobie tutaj taksy, ale graba, bo taksówkarze to robią cię w konia. No i jak tak patrzę, tutaj to jest niezły rozpierdziel. Że tak powiem, Saigon. Liza już się zastanawia, co będzie jeść i pić. Nie, naprawdę nie będę pić. Zobaczcie. Buczą, jeżdżą, zajeżdżają drogę. Masakra. Kaje moje koło. Spa Nails. O, tu przyjdziemy dzisiaj. Back massage only $7. Full body massage 15. O, ładnie. Wychodzimy powoli z tych uliczek. Tutaj same masaże i same spa. No i tutaj już się zaczyna coś imprezowego. Very nice. Mamy walking street, jakieś kluby. To jest Pattaya, ale harmider. Ale tutaj mamy straszny harmider. Będę musiał jednak mikrofon sobie zabrać. Wbiliśmy sobie tutaj na razie do takiej randomowej restauracji, ale jaką dostaliśmy tutaj księgę urodzaju, zobaczcie. King size. Wieprzowiny też, ślimaki i krabaki. Może porcje też będą duże, jak taka duża tarta. O, nie wiem, nie wiem. Ale tanie to nie jest. A ceny też duże? No, tanie nie.
przyjechało pierwsze jedzenie. Ja mam coś takiego. Zobaczymy, jak to smakuje. Ale tu jest harmider. No i mamy Walking Street. To jest niesamowite tu. Ja nie mogę. Tutaj grillują kurczaki, różne rzeczy jak na stodolni w Czechach. Będziemy wcinać jeszcze taką bagietkę. Zaraz wam tu pokażę, jak wygląda ruch. Poczekamy chwilę, aż ruszą, bo na razie to tutaj za bardzo nic nie widać, ale się przygotowują. To, co jest dobre, to przynajmniej tyle, że na tych światłach stają. I tak to tutaj się prezentuje. To jeszcze nic. Ogólnie są takie miejsca, gdzie nie ma świateł, to oni jeżdżą tak. Nie wiem, jak to ogarniają. Co by nie było, tutaj mega ciasno, ale jeszcze, jak widać, niektóre rzeczy tutaj się budują. Idziemy sobie tutaj pospacerować, popatrzeć, jak to tutaj wygląda. W ogóle to ja jakoś dziwnie się czuję. Ostatnio od paru dni boli mnie głowa. Wcinam jakieś tabletki, ale nie wiem, o co chodzi. Myślałem, że może piję za mało wody, ale jednak staram się wypijać te 2 litry dziennie, a i tak coś jest jakoś dziwnie. No mam nadzieję, że mi to przejdzie. O, taki park. A co tutaj jest, to zobaczymy. Tutaj mamy metro, stacja metra. Tutaj, żeby przejść na drugą stronę, to wbiliśmy do stacji metra, ale tutaj mamy exit. Wydaje się, że przejdziemy na drugą stronę ulicy, bo jest łatwiej. Przechodzić między tymi samochodami trochę strach, ale myślę, że po paru dniach to się przyzwyczaimy. Teraz wbijamy do takiego targu. Nie wiem, czy mieliście okazję być w Czechach. Czekajcie, bo sobie... Thank you. No, I don't smoke. Nie wiem, czy byliście w Czechach i mieliście okazję coś takiego widzieć. Ale to właśnie tutaj bardzo podobnie wygląda. Zobaczcie, tak wygląda tutaj targ. Mamy różne rzeczy. Także my to już wszystko znamy z Czech. Ale tu pierdół jest. No i tak to wygląda. Azjatycki targ z różnymi rzeczami, wietnamski. Ogólnie to trzeba tu uważać, bo naganiają ostro na turystów. Ceny dość wysokie, także pewnie te rzeczy da się kupić dużo taniej gdzie indziej. Mają tego tutaj sporo.
Ja się tu czuję dokładnie tak, jak wyszliśmy na lotnisku z przylotów, wyszliśmy na zewnątrz i zaczęli do nas krzyczeć ludzie, te SIM card, pieniądze, wymiana, to. Ten dźwięk był tak, jakby się stado żab odezwało. I tutaj trochę jest to podobnie, bo ciągle ktoś się zaczepia. No ale przecież na tym polega targ. Czy w Marrakeszu, jak byliśmy, to bardzo podobnie. Ogólnie mam podobne skojarzenia związane właśnie z takimi miejscami, ale tutaj chyba kupisz wszystko. Nie ma rzeczy, których byś tutaj nie kupił. Tu jest więcej rzeczy niż w Tajlandii. Liza gada, że jest więcej rzeczy niż w Tajlandii, no ale jest tego natrzaskane. Zobaczcie, królestwo oryginalnych klapek. Tutaj mamy oksy, różne rzeczy, oryginalne podróby. Wszystko tutaj znajdziecie. Nie ma sensu tutaj za dużo chodzić, bo ja i tak raczej nie będę nic kupować, ale po prostu tak chciałem wam pokazać, że takie miejsce tutaj istnieje. Tutaj jeszcze z boku zobaczcie sobie, jakie te uliczki są głębokie. O, tutaj kolejna uliczka, ona gdzieś się tam daleko ciągnie. Tutaj mamy oryginalne torebki, jakby ktoś chciał. No i tutaj jeszcze coś się nam wyświetla u góry. No ja z tego tu. Tutaj jeszcze zauważyłem, że mają jakieś różne zegarki. Zegarki mniej lub bardziej oryginalne. Czy tam, jak to się nazywają, te zegarki, które są podróbkami repliki. O, tak to się nazywa ładnie, że to są po prostu repliki zegarków. Macie nawet blokady, żeby nie przebiegać przez pasy, bo możesz zostać potrąconym, a tu idziesz tak, że po prostu idziesz wolno, a oni cię omijają. Także extreme experience musisz mieć w przechodzeniu przez pasy. O, i właśnie teraz wam to tutaj zaprezentuję. Idziemy, a oni tutaj sobie jadą. Chociaż ta ulica jest jeszcze mało ruchliwa, pewnie znajdziemy też taką ulicę, gdzie trochę bardziej będzie hardkorowo. Tutaj ktoś stoi i pomaga przechodzić. Ktoś z centrum handlowego. Zobaczymy, co mają. O, jakiś taki schemat. Mamy dynię. Happy Halloween. Wystrojone już na Halloween. Ciśniemy. Przechodzimy. Ale ładnie stanęli w sumie. Uważaj. Co ci nie wjedzie w żyć. Zobaczcie tutaj, jaka fajna miejscówka. Może Liza coś więcej opowie. Na kawiarnię. Dam ci mikrofon, będzie lepiej. Tutaj mamy mieszkania przerobione na kawiarnię. Zobaczcie, jak to wygląda i ile tego jest. No oczywiście skutery trochę przeszkadzają, ale zaraz to zrobimy w taki sposób, że to zbliżę. O. Ciężko wybrać, która teraz kawiarnia. Dobra, trzeba iść po kolei do każdej. Przechodzimy na drugą stronę. Na szczęście to tutaj nie ma dużego ruchu. Szybciej, szybciej, szybciej! Let's go! Takie sklepiki przed tym też są, a my wbijamy do środka. Jak oni tutaj parkują tymi skuterami, to ja nie wiem. Kolejka do windy, a my ciśniemy po schodach. I do góry. Ale ściany to mają ładnie pomalowane.
Co tam jest? Jeszcze wyżej, nie? No idźmy wyżej. Tu jest jakaś pierwsza kawiarnia. 9 pięter. Już jesteśmy na 5. piętrze. To jeszcze trochę. Idziemy. Nie, wystarczy. 6. No dobra, nie musimy iść na górę. A ja chcę iść na górę. Tutaj mamy taki widok. To gdzieś z boku jesteśmy. Tutaj kolejne coś takiego. Co ty taka zmarnowana? Tutaj mamy widok z przodu pewnie. Mamy to 9. piętro. Zrobiliśmy to. Jesteśmy. No i tutaj mamy kawiarenkę. Tak sobie tutaj ludzie chillują. I zobaczymy, jaki tu jest widoczek z tego 9. piętra. Widoczek mamy taki. Jest i Michu. I zobaczcie to. Mamy numerek 11, ale zobaczcie sobie te ceny. One tutaj są w milionach, w tysiącach. 149 000 zapłaciliśmy. Good Day 9 floor 5G. Jakby ktoś chciał tutaj internet, to jest nawet możliwość podłączenia się do neta. Zobaczcie jaki kumpel. Zobaczcie jaki kumpel. Jak on tu wlazł na 9. piętro. O! Jakieś mrówki. Będzie polowanie czy się już najadł? Wjeżdża na testy. Tutaj mamy salt coffee i z jajkiem. Czyli z takim koglem-moglem rozbitym. Także kawa zaliczona i zmykamy tutaj schodami z powrotem na sam dół. Także widzimy się na dole. Street foody. Trzeba coś nakręcić. Dla turystów mamy te skorpiony. Kolejne znane miejsce, czyli mamy posąg Ho Chi Minha. Ho Chi Minh to przywódca Wietnamu, ogólnie twórca komunistycznej partii Wietnamu, główna postać walki o niepodległość. Jest to też pierwszy prezydent Wietnamu Północnego. Po śmierci nazwano jego imieniem dawniej Saigon, to teraz nazywa się to właśnie Ho Chi Minh City. Golden skies that softly rise, waves that sing this time flies. Poczekaliśmy sobie do wieczora. Jak widać też tutaj sporo ludzi się wieczorem przemyka. Jakieś wycieczki. No i sporo turystów. Także fancy miejsce. Idziemy. Wcale daleko nie musieliśmy tutaj odejść, aby po prostu trafić do takiej restauracji. A żeby było śmiesznie, no to mamy takie fajne stoliczki i krzesełka. Wyglądasz jak w przedszkolu, Michał. Krzesełka są bardzo fajne, takie zobaczcie, i taki stoliczek. Także aż kolana strzykają. Tutaj mamy takie dobroci, także bagietka standardowo, jakieś takie jedzenia. Ja chyba wezmę po prostu to, a z drugiej strony takie coś. O, i tu jakieś wiaderko z piciem, to dla mnie.
I tu mamy Chao Champka Bo. To wygląda ciekawie. Mamy już pierwsze tutaj rzeczy. Tutaj takie kiszonki. Dostaliśmy wiaderko z jakąś taką gruszkową lemoniadą. Zaraz to spróbujemy. Powiem wam, jak to smakuje. No, może być. Taki kompot jak u babci. No i dodatkowo mamy tutaj takie bagietki, no bo tutaj jakby nie było, to Wietnam na bagietkach stoi. I mamy też tutaj taki koszyk rozmaitości. Także zobaczcie, jakieś takie sosy ostre. Też to będziemy testować. Wjechało mięsko. Jakieś pasztety, sery, kulki. Będziemy testować. To pewnie i ta bagietka do tego jest. Tutaj mamy kawy fajne. Hazelnut, Arabika. Taki sobie sklepik. Ładnie pachnie. Tutaj kolejny. Mielą wam od razu. Jeszcze mamy możliwość kupienia takiego mango. Różne smaczki. Thank you. Tutaj mamy luwak. Zobaczcie, jaka ta kawa jest czarna. Taka czarna kawa, luwak. Wracamy, o, takim to miejscem, czyli targowisko. Zobaczcie, jakie ma uszy. Złapał nas tu piękny deszczyk. Przed chwilą lało mocniej, teraz już mniej, ale idziemy, bo nie doczekamy się na zakończenie tegoż iż procederu padania deszczu. Ruch już mniejszy. Nakręcę jeszcze tutaj jedzenie, zanim je zjem, bo już zacząłem. Ja mam coś takiego. Liza ma zupę. I taka oto właśnie fajna, klimatyczna miejscówka. Tak wygląda jeżdżenie taksówką tutaj. Takie fajne rondo. Zobaczcie. Wszędzie z każdej strony jesteśmy objechani przez skutery. I to jeszcze tak się wszyscy przyciskają z każdej strony. No. Jest Saigon. I'm not leaving till I find you in the shadows of sun. Leave it all, I can find you. Your ghost is floating above the train. The ocean is boiling again. The dolphin with smiles is eating its prey. I've gone underwater, this is the end. Exhaling too soon, I can see through you. I'm not leaving if you're not. I keep breathing like I'm forgotten. I'm not leaving if you're not. I keep breathing like I'm forgotten. Dzisiaj imprezujemy tutaj lokalnie. Mamy coś takiego. To jest jakiś napój lekkoalkoholowy. Także tutaj wszyscy sobie to spróbują. Ja też może spróbuję, ale nie mam zamiaru jakoś dużo tego pić. Dodatkowo próbujemy tutaj lokalne specjały. Tutaj mamy tofu z takimi dziwnym czymś. To taka wata cukrowa ze świni. Tutaj ryż z garlikiem. I tutaj mamy też coś takiego dziwnego, ale to dopiszę wam, co to jest, bo nie pamiętam. Ziemniaki z czymś. O, ziemniaki z ośmiornicą, czy ze squidem. Tutaj mamy sos z fermentowanej krewetki. Możecie wyobrazić sobie tylko, jak to pachnie. Smakuje trochę lepiej, ale ogólnie mega słone.
i jakoś mi nie przypadło do gustu. Wolę na przykład ten sos chili tutaj. Sorry, że tak jest głośno. Sorry, że tak głośno, ale muzyka tutaj gra mocno. Mam nadzieję, że chociaż ten mikrofon trochę tutaj słychać w miarę lepiej. No a my dzisiaj, tak jak widzicie, tutaj się po prostu integrujemy z lokalną społecznością. To są nasi koledzy. Oczywiście znamy ich z internetu. Ja nie mam pojęcia, czym oni nas tutaj karmią. Zobaczcie, to są jakieś dziwne jajka. A tu kolega nam tłumaczy. But when you eat it, the boiled inside is much more better than a normal egg. Kolega mnie przekonuje, że to jest bardzo dobre i się tak zastanawiam, bo wygląda to dziwnie. Pachnie, powiem, że też trochę dziwnie. Michał spróbował, więc chyba ja też muszę spróbować. Także jest to dziwne. Także na zdrowie. It's not bad, right? Yeah. It's actually yummy, right? It's like normal egg. It's like normal egg. Only looks strange. But the inside is really fatty. Spróbujemy jeszcze jedno, ale z sosem. Tastes good. If they don't lie. Testujemy tutaj taką kawę. Zobaczcie, jaka fajna. To jest kawa z jajkiem. I tutaj jeszcze jest takie karmelizowane coś. No i tutaj mamy oczywiście kogiel mogiel. Tak to się prezentuje. I smakuje mega dobrze. Także nice. Mamy rekordy tu. Tutaj spędziliśmy sobie wieczór z naszymi znajomymi na bilardzie. No i to jest końcówka tego dnia, a kolejny vlog będziemy zwiedzać tutaj tunele z Wietnamu. Te takie, gdzie oni się tam ukrywali podczas wojny. Także zapraszam Was już na kolejny odcinek. Cześć!